Jedziemy na spotkanie z podróżowaniem z Kasią i z Łukaszem. W Bristolu u nas mają spotkanie. Ja powiedziałem do Kasi, Kasia, ja bym też tak chciał żyć, po prostu sprzedajmy to wszystko, co mamy. I kiedy wyruszyliśmy, to zrozumieliśmy bardzo szybko, że to nie będzie wyglądało tak, jak pokazywał Instagram czy YouTube. One cały czas trajkotały. A w Portugalii tak nie ma. W Portugalii po prostu ci Portugalczycy są tacy spokojni i tacy no bo oni tylko piją wino, palą papierosy i siedzą na ławce. No, mamy zdobycze. Wszystkie bierzemy, tak? Wszystkie. Po jednej. No. Wszystkie po jednej. Jeszcze o autograf poprosimy, o zdjęcie i... Cześć, kochani. witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest fajny dzień, taki wyjazdowy tutaj u nas w okolicy, ale jedziemy na spotkanie z podróżowaniem z Kasią i z Łukaszem. W Bristolu u nas mają spotkanie, tutaj w polskim kościele. Właśnie jesteśmy już, czekamy do 16. Jedziemy porozmawiać, zobaczymy, co u nich słychać. No i czekamy. Dobra, No i czekamy przyjechała dalej. już tutaj karetka. Czekamy dalej, pół godzinki poczekamy i wchodzimy zaraz tutaj do środka. Nazywam się Łukasz, to jest moja żona Kasia. Część z Was nas może kojarzyć, część z Was może nas pamiętać, ponieważ byliśmy częścią tej parafii. Mieszkaliśmy w Bristolu prawie 2 lata, o czym jeszcze też będziemy mówić. Ja już poznaję tu parę osób, widzę Janusza, witam, tutaj z Karoliną i z Arturem już się widziałem. Ksiądz się nam troszeczkę zmienił, schudł, ogolił brodę, ale tak to widzę, że tutaj jesteście i cieszę się bardzo, że tak licznie przyszliście. Powiem może tak paru słowach, kim jesteśmy, dla tych osób, które nas nie oglądają, więc my prowadzimy taki kanał na YouTube pod nazwą Podróżowanie przez V, ponieważ żyjemy i podróżujemy w vanie, mamy kanał na YouTube, na Instagramie i od 5 lat żyjemy w drodze, żyjemy w vanie. Zaczęła się nasza przygoda jeszcze przed Bristolem, czyli tak mniej więcej z 8-10 lat temu, jak przyjechaliśmy do Anglii w poszukiwaniu łatwego życia, dużych pieniędzy i pięknie nam się żyło i fajnie w Londynie, ale Londyn jest bardzo męczący, tempo życia było na tyle męczące, że zdecydowaliśmy się wyprowadzić do Bristolu i też ceny mieszkań były zdecydowanie wyższe niż tutaj. Podobno też tutaj podrożały teraz na przestrzeni ostatnich lat mieszkania, ale no tutaj było nam zdecydowanie przyjemniej. Zamieszkaliśmy w Bristolu, mieszkaliśmy w takim wynajmowanym domu na Kingswood. Mieliśmy dom, ogródek, kota i w zasadzie wspaniałe życie, ale straszną pustkę odczuwaliśmy, nie mieliśmy tak naprawdę sensu jakiegoś większego życia, nie mieliśmy przyjaciół, aż pewnego dnia wpadliśmy na pomysł, żeby się pojawić w kościele tutaj na kursie Nowe Życie, który zmienił całkowicie nasze życie i staliśmy się członkami tej parafii, członkami wspólnoty i wtedy zaczęło się w nas taki proces zmian i ten proces nas doprowadził do tego, że wyjechaliśmy z Anglii. Zdecydowaliśmy się rzucić wszystko i wyjechać, ale zanim wyjechaliśmy z Anglii, to jeszcze tutaj będąc w Bristolu oglądałem wieczorem, tam był wrzesień 2017 roku, zacząłem oglądać Karola i Olę, czyli tą parę tutaj podróżników. Kojarzycie Karola i Olę busem przez świat? Oni od 10 lat podróżują po świecie, byli na wszystkich kontynentach, podróżują takimi kolorowymi busami, jeżdżą z miejsca do miejsca, rozkładają namiot, robią obóz, no i później jadą następny dzień do następnego miejsca. I bardzo mi się spodobało to, jak oni pojechali tam na Alaskę i takie piękne widoki, wszystko było ślicznie i piękne, ale oni po prostu spali w namiocie. Ja jestem taką osobą, która lubi wygodę, więc dla mnie to nie było w ogóle możliwości, żebyśmy coś takiego zrobili, więc ciekawie się miło oglądało, aż trafiłem na filmik Vanlifersów z Ameryki, czyli pierwszym tym filmikiem był taki milioner z Dubaju, czyli ten tutaj hippies, który w ogóle nie wyglądał jak na milionera, ale wtedy był. Wtedy pracował w firmie finansowej w Dubaju, zarabiał olbrzymie pieniądze, miał Ferrari, kobiety, imprezy, narkotyki, alkohol, wszystko po prostu tam było, ale był strasznie nieszczęśliwy. I w ogóle był podłamany, depresja i no, po prostu nałogi go też trawiły.
aż wylądował w szpitalu, rozbił samochód, wylądował w szpitalu, nie na łóżku szpitalnym, przewartościował swoje życie i zastanowił się, czy to, co robi, ma sens. No i podjął decyzję, że sprzedaje wszystko i rusza w podróż. No i strasznie się utożsamiłem z tym facetem. Pomyślałem sobie, że ja też chcę być taki jak on, bo widziałem zdjęcia z czasów, kiedy imprezował, pił i się dobrze bawił, i z czasów, kiedy był takim hipisem uśmiechniętym, z brudką, bez żadnych trosk. Ja powiedziałem do Kasi: Kasia, ja bym też tak chciał żyć, po prostu sprzedajmy to wszystko, co mamy. Cały ten dom w Bristolu, wynajmowaliśmy ten dom, ale urządziliśmy go, kupiliśmy sobie mebelki, krzesła. Pamiętam, że zaprosiliśmy Beatę, Karolinę, Artura wtedy do domu i powiedzieliśmy: słuchajcie, wiecie co? Wszystko sprzedajemy po prostu. Oni mówią: ładna lampa, chcesz? To weź. Po prostu wyjeżdżamy stąd, podjęliśmy decyzję, że sprzedajemy wszystko i ruszamy w podróż. I od momentu, kiedy trafiłem pierwszy raz na filmiki o vanlifersach, czyli ludziach, którzy żyją w vanie, minęło pół roku, aż wylądowaliśmy w Polsce. I my właśnie długo się zastanawialiśmy nad tą decyzją. To nie była taka prosta decyzja, że rzucamy wszystko, bo no, czuliśmy, że to jest trochę szalone i dużo osób też tak mówiło. I ja tutaj właśnie często się w kościele modliłam przed obrazem Matki Bożej i się zastanawiałam, czy to jest to, czy to jest dobra droga, że proszę o jakiś znak. Nasz samochód nam kupował brat Łukasza w Polsce będąc, więc on nam tylko tam doradzał i mówił właśnie, najpierw znaleźli chyba Iveco, ale to Iveco nam nie pasowało, było za długie, i potem się pojawił Volkswagen LT35 i on mówi, że to auto będzie spoko, dobry silnik, odnowione i tak dalej, i tak dalej. I mówimy: dobra, no to jak jest spoko, to je bierz, to je kupuj. I kupił w naszym imieniu ten samochód i nagrał nam filmik, jak wygląda wnętrze, cała szoferka. Ogniótł tak telefonem, wysłał nam i tam po prostu na szoferce po byłym właścicielu został obrazek. I to był dokładnie ten sam obraz, co tutaj mamy w kościele. Więc jak ja to zobaczyłam, to ja po prostu wiedziałam, że to jest ten znak, o który prosiłam. I wtedy się tak upewniłam, że co ma być, to będzie, ale będzie dobrze, że ktoś nad nami czuwa. Do 28 maja rozpoczęła się nasza podróż, która miała trwać 1 rok, trwa 5 lat. No ta podróż była zupełnie inna niż nam się, jakby ruszyliśmy przede wszystkim tak, cieszyliśmy się, że skończyła się ta wielka przeprawa, czyli przebudowa. I kiedy wyruszyliśmy, to zrozumieliśmy bardzo szybko, że to nie będzie wyglądało tak, jak pokazywał Instagram czy YouTube. W tamtym czasie na polskim YouTubie było bardzo mało vanlifersów, bardzo mało takich tematów, więc my przede wszystkim oglądaliśmy Amerykanów i Anglików i oni pokazywali przede wszystkim te plaże słoneczne, gitary. No i bardzo szybko się okazało, że jednak to nie będzie tak kolorowo. A teraz zacznę właśnie mówić już o tym początku podróży. Postanowiliśmy jechać do Medjugorje, do Bośni i Hercegowiny, bo to jest takie miejsce, które dobrze znamy, w którym mamy znajomych. Dla nas to jest też takie miejsce, gdzie czerpiemy baterie, i to zarówno te duchowe, jak i fizyczne. Więc stwierdziliśmy, że to będzie taki dobry początek, żeby sprawdzić, czy nam się w ogóle to podoba, bo my nigdy wcześniej nie jeździliśmy kamperem. Spaliśmy dosłownie raz, może 2 razy pod namiotami, więc my tak naprawdę stwierdziliśmy, że to będzie fajne życie, nie mając pojęcia nic o tym życiu. I bardzo szybko się okazało, że no nie jest kolorowo. Bardzo stresowały nas noclegi, bo nie umieliśmy znajdować tych noclegów. Zawsze gdzieś tam na mapie wyszukiwaliśmy jakieś place, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy się baliśmy, że nas policja może przegonić, że ktoś nas może okraść. Tak. Znaczy to było takie na dziko, bo tak na dziko w naturze nie wiedzieliśmy, jak znajdować tych miejsc zupełnie, więc spaliśmy na przykład na parkingu przy parku, spaliśmy gdzieś tam na jakimś placu, przy sklepach. Raz jak już znaleźliśmy taką miejscówkę piękną, zieloną, nad jeziorem pod Pragą, no to byliśmy tacy cali zajarani, wszystko tam porozkładaliśmy, nasze krzesełka, jakieś tam biwakowe rzeczy, po czym przyjęła policja i nas stamtąd wygoniła, powiedzieli, że tutaj nie możemy spać. Więc no było bardzo dużo stresu po prostu w tym wszystkim. I to się ciągło gdzieś tak ze 2-3 tygodnie, że my praktycznie w nocy w ogóle nie spaliśmy, tylko zapadaliśmy w taki stan czuwania, ale każdy szmer, każdy gdzieś tam przejazd samochodu nas wybudzał. I jechaliśmy wtedy, jechaliśmy przez Austrię. Wstaliśmy bardzo wcześnie rano, żeby zobaczyć jezioro, takie o wschodzie słońca. Potem poszliśmy na zwiedzanie miasta Graz i potem po południu stwierdziliśmy, że jedziemy dalej na Słowenię. Tam się zaczęły nad górami robić chmury, jakaś burza, ale to nic, tam to nie przeszkadza. Zatrzymaliśmy się, jak zaczął taki padać mocny grad, przeczekaliśmy to, no i zaczęliśmy piąć się w górę, i w górę. To trwało, nie wiem, z 1,5 godziny, padał deszcz, było już tak, wiecie, szaro-buro, zaczął zapadać zmierzch. I ja pamiętam, że w tamtym momencie czułam coś takiego, że już dłużej nie wytrzymam. Miałam taką wielką gulę w gardle, straciliśmy zasięg, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy, tylko wiedzieliśmy, że chcemy przekroczyć dzisiaj granicę i że ona jest w górach. I byliśmy wykończeni psychicznie. I ja myślałam tamtego wieczoru, że jeszcze jedna rzecz jakaś nam się przydarzy i to będzie koniec, wracamy, nie wiem, czy do Anglii, czy do Polski, sprzedajemy vana.
po prostu zmywamy się. To nie tak miało wyglądać. I tego wieczoru zatrzymaliśmy się gdzieś tam po drodze jeszcze, żeby się zastanowić właściwie, gdzie mamy jechać. I w pewnym momencie ja zobaczyłam taki znak, taką strzałkę camping. No i mówię Łukaszowi, tak już nie mówię, tylko mówię camping, tam. Bo byłam taka, wiecie, taka zmęczona, że już nie dałam rady mówić. No i tak nie wiedział, o co mi chodzi, ale zobaczył w końcu ten znak, mówi dobra, no to jedźmy, sprawdzimy, najwyżej wyjedziemy i będziemy jechać dalej. No jak tam przyjechaliśmy na miejsce, to tam zobaczyliśmy, taki był parking, kawałek zieleni, jezioro i tam był też znak, taka żółta strzałka z napisem Medjugorje Kreuz, czyli krzyż z Medjugorja. No i dla nas to było takie, co tu w Austriach, w wysokich górach robi Medjugorje Kreuz, w ogóle o co chodzi, my tam jedziemy, to jest jakiś znak. No i tak pomyśleliśmy, że rzeczywiście w takim razie tutaj się zatrzymamy, odpoczniemy i pojedziemy jutro na drugi dzień. No i tak też zrobiliśmy, Łukasz tam wybadał temat, rzeczywiście tam na takim wzniesieniu był krzyż, wyglądał jak z Medjugorje, a ja w tym czasie przygotowałam kolację i kiedy wszystko było gotowe, to ta cała chmura zaczęła tak opadać, wyłoniło się już takie ostatnie słońce, poszliśmy nad jezioro, zjedliśmy, wypiliśmy, ja wyciągnęłam gitarę i mieliśmy pierwszy raz taki prawdziwy wolny wieczór, że już nie pędziliśmy, nie mieliśmy zasięgu, więc nie musieliśmy sprawdzać internetu i odpoczęliśmy. No i na drugi dzień, kiedy się stamtąd zawijaliśmy, jeszcze spotkaliśmy właściciela, który nam powiedział, że ten krzyż po prostu przywieźli jacyś tam właściciele tego kempingu, no i tam postawili. I tej nocy w ogóle właśnie jeszcze nie dodałam tego, że przespaliśmy tą noc w spokoju, bo Łukasz powiedział, że skoro Medjugorje tutaj z nami jest, to jesteśmy bezpieczni. I potem ruszyliśmy w drogę dalej, jechaliśmy pod górkę i zaraz potem zaczęło się już zjeżdżanie w dół. I jak tylko zaczęliśmy zjeżdżać, to zaczęło nam się coś dymić spod samochodu i Łukasz zaczął mi mówić, że coś się dzieje z hamulcami, że jakby te hamulce przestają działać, więc zjechaliśmy na pobocze. No i okazało się, że spaliliśmy hamulce, że my po prostu, tacy właśnie byliśmy podróżnicy, że nie wiedzieliśmy, jak prowadzić samochód w górach. No i na początku była oczywiście panika, co teraz zrobimy, ale ja pomyślałam, dobra, co ma być, to będzie, co najgorszego może się stać. Wrócimy do Polski albo do Anglii, będziemy zarabiać, kupimy nowe auto i jeszcze raz zaczniemy. I w tym czasie Łukasz wygooglował, co się robi w ogóle w takich sytuacjach. Okazało się, że na szczęście nic poważnego się nie stało, tylko musieliśmy dać tak mniej więcej godzinę tym hamulcom odpocząć. Tak zrobiliśmy i potem już Łukasz wiedział, jak jechać, czyli jedzie się na bardzo niskim biegu, na dwójce zazwyczaj i w ten sposób to auto się tak nie rozpędza i nie trzeba tak dużo hamulców używać. No i kiedy już zjechaliśmy na dół, bo to trwało bardzo długo, bo jechaliśmy ultra powoli, to wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że gdybyśmy wieczór wcześniej cisnęli mimo wszystko, to prawdopodobnie mielibyśmy tam dużo większe kłopoty, bo pewnie tak czy siak te hamulce byśmy spalili, wtedy padał deszcz, mogliśmy wpaść w poślizg, tam jeszcze jeździły tiry z drzewem, więc mieliśmy poczucie, że ktoś nas ustrzegł i od tej pory nasze wszystkie takie troski, co będzie dalej, jak sobie poradzimy, zniknęły, bo poczuliśmy, że jest nad nami jakaś opieka. W tamtym też momencie napisał do nas jakiś nasz widz, który nam polecił aplikację, która nazywa się Park4Night. Nie wiem, czy jest ktoś z Was z kamperem? Ktoś, kto kamperuje tutaj? Teraz, bo Wy pewnie znacie Park4Night. Taka apka, gdzie się zaznacza noclegi, można sobie komentować i na dziko, i na kempingach, i na świeżo ludzie zostawiają komentarze, czy jest fajnie, czy jest brudno, czy była policja, czy nie. Więc od tej pory, kiedy mieliśmy tą apkę i właśnie to poczucie, że ktoś nad nami czuwa, wszystkie te nasze troski zniknęły. Mieliśmy podróżować, mieliśmy spać w nim, mieliśmy ugotować jedzenie i przejechać z punktu A do punktu B, więc nie inwestowaliśmy dużych pieniędzy w tego kampera, tylko zrobiliśmy prostą zabudowę, prostą kuchenkę, wszystko po kosztach, tak żeby jak najmniejszym kosztem można było po prostu mieć swojego kampera i udało nam się zrobić to w 15 000 złotych. 15 000 za samochód, 15 000 za zabudowę. Teraz już jest 5 lat później, więc te ceny są dużo większe i inflacja i w Polsce, i za granicą, i w Polsce, i wszędzie jest, że tak powiem, więc te ceny też poszły w górę. Tu było łóżko, była kuchenka, był zlewozmywak i to było naprawdę takie prosta, zwykła zabudowa. Nie pomyśleliśmy w ogóle o tym, żeby zrobić krzesło na przykład wygodne do pracy. Rzuciliśmy się na głęboką wodę, zaczęliśmy być youtuberami, zaczęliśmy kręcić i montować vlogi. I ja przez 6-8 godzin montowałem te vlogi, siedząc na skrzynce po jabłkach. Po prostu taką ładną skrzynkę po jabłkach, w której były słoiki i jakieś tam rzeczy. Z niej zrobiliśmy sobie krzesło. I po paru latach zaczęło nam doskwierać, zwłaszcza mi, siedzenie na tych niewygodnych
skrzynkach, no i potem postanowiliśmy przebudować, czy wybudować nowego kampera, ale o tym za chwileczkę Wam powiem. Ale wcześniej Kasia opowiadała na samym początku, że jak zaczynaliśmy van life, to spodziewaliśmy się, że tak będzie wyglądać nasze życie, że po prostu będziemy otwierać okno albo otwierać drzwi i będzie piękny widok, będzie cudnie i fantastycznie. A pierwsze nasze noce wyglądały tak, że było po prostu, to jest widok na pierwszym noclegu, a bardzo dużo noclegów wyglądało tak, po prostu między tirami, pod Lidlem, za jakimś tam garażem spaliśmy, no bo też nie wiedzieliśmy, jak w ogóle się van life'uje. W życiu nie spaliśmy w kamperze, nigdy nie podróżowaliśmy na dziko, więc dla nas to wszystko było takie zupełnie inne niż na Instagramie, zupełnie inne niż w YouTubie i w naszych wyobrażeniach. Później była Norwegia, Kasia zaczęła Wam opowiadać o historii w Norwegii. No pięknie tam po prostu było, ale bardzo zimno. I jak my budowaliśmy kampera, to oglądaliśmy, też cały czas się inspirowaliśmy innymi vanlifersami, głównie ze Stanów i z Anglii, bo w polskim YouTubie wtedy jeszcze nikogo nie było. I tam nigdy nie widziałem, żeby ktoś w śniegu jeździł i podróżował w deszczu. Tam tylko było słońce i plaża i ja strasznie pragnąłem tego słońca i plaży. I potem jak już mieliśmy tą sytuację z tym śniegiem, że nas zasypało, to ja mówię, Kasia, pięknie, ładnie tej Norwegii, ale jedźmy już po prostu do słońca. I przyspieszyliśmy i przejechaliśmy wtedy Niemcy, Francję, aż dotarliśmy do Hiszpanii. No i w Hiszpanii rozpoczął się van life, o jaki walczyłem, o jakim marzyłem, bo można było naprawdę otworzyć drzwi i wybiec prosto na plażę i kąpać się w morzu, albo chociażby zamoczyć nogi, bo było zimna woda. Portugalia jest taka spokojna, tam ludzie się nie śpieszą, nie krzyczą tak bardzo jak Hiszpanie. Są w Bristolu Hiszpanie, nie? Kojarzycie? No, oni są tacy bardzo ekspresyjni, krzyczą, flamenco i jak kiedyś jechałem z lotniska z Kasią parę lat temu, tu właśnie do Bristolu jechaliśmy z autobusem i mieliśmy taki późny lot, przylecieliśmy późno, było z Londynu chyba. I za nami siedziały 3 Hiszpanki i to była noc. Myśmy myśleli, że po prostu pójdziemy sobie spać, nie, w tym autobusie. Nie dało się ani na sekundę zasnąć, bo one cały czas trajkotały. A w Portugalii tak nie ma. W Portugalii po prostu ci Portugalczycy są tacy spokojni i tacy no bo oni tylko piją wino, palą papierosy i siedzą na ławce. Wszystkim osobom, które myślą o van life albo o karavaningu, polecamy, żeby na te pierwsze noce wybrać się albo do znajomych, do ogródka, albo na kemping. Żeby te pierwsze noce oswoić się z tymi odgłosami z zewnątrz kampera i to potem to już jest łatwiej zdecydowanie. Na kempingu mieliśmy taką wesołą przygodę, jak tam przyjechaliśmy, to tak wyglądał ten nasz bus. W Portugalii i w Hiszpanii jest bardzo dużo kempingów, które są wykupione, te parcele są wykupione przez emerytów do niedawna z Anglii, tam z Belgii, z Holandii i ci emeryci mają tam po prostu całoroczne parcele, ale tylko zimę spędzają, potem na lato wracają do swojego kraju i na zimę z powrotem do słońca, do Portugalii. I jak my tam przyjechaliśmy, to zrobiliśmy ogromne zaciekawienie wśród tych mieszkańców, bo nagle pojawił się biały bus na polskich blachach, 2 młodych ludzi i oni tam po prostu zostali. Myśmy tam zostali i oni co chwileczkę tą dróżką ktoś tam po prostu chodził z pieskiem. Miałem wrażenie, że z jednym psem to chyba 3 osoby chodziły i zawsze sprawdzali, co tam się dzieje i dlaczego ci Polacy zostają, a myśmy tam zostali na kilka tygodni. I zauważyłem też, że te stoliki, które oni tam wystawiają, bo to nie mają grille, stoliki, wachlarze, no po prostu wszystko, full komplet, to na noc chowają, jakieś łańcuchy zakładają i ja myślę, się kurczą, oni się nas po prostu boją, że my spakujemy ten cały Majdan do tego busa i uciekniemy. No i tak to wyglądało przez pierwsze tygodnie, aż przez te drzwi wskoczyła taka kotka Minette, która mieszkała na kempingu i to była taka kotka, którą się opiekowała taka pani na kempingu, jak się myśmy później dowiedzieli. No ale my myśleliśmy, że to jest bezdomny kot po prostu, no i daliśmy mu jeść, pogłaskaliśmy, potem miał jakąś chorą łapkę, więc zabraliśmy ją do weterynarza, opłaciliśmy jej leczenie, potem tam weterynarz nas namówił, żeby się wysterylizować tego kota, wysterylizowaliśmy tego kota, zapłaciliśmy za sterylizowanie i przychodzi kobitka do nas, do kampera, puka i gdzie jest mój kot? Dlaczego mój kot mieszka w waszym kamperze? No i ja jej od razu mówię tutaj, jaki twój kot? Jaki twój kot? Bo w weterynarza jest napisane, że mój. Zaopiekowaliśmy się, no i potem ta kobietka nam pogadała z nami i powiedziała, że ona się tym kotem opiekuje dużo od lat, że to ona pracuje na tym kempingu i nad tą kotką się opiekuje.
No ale widzi, że my jesteśmy dobrzy, że troszczymy się kotka, mówi dobra, to wy się tym opiekujcie tym kotem. No i ona, jak nas poznała, to rozpuściła informację po kempingu, że nie musicie chować tych krzeseł. Tam dalej można się zatrzymywać na dziko, czyli w naturze, nikt nas tam nie przegania. Do tego stopnia, że kiedyś właśnie zatrzymaliśmy się na plaży, bo to już było po sezonie, chyba jakiś październik i staliśmy sobie tam 3 dni. Najpierw nas tam w ogóle w nocy zaprosił taki chłopak, który widział, że mamy problemy ze znalezieniem parkingu, więc on nas ustawił, powiedział, że możemy korzystać z łazienki w jego barze, że możemy się do internetu podłączyć, a 3 dni później przyszedł tam policjant. No i ja się schowałam w wanie wystraszona, bo myślę, ja nie będę, no nie wiadomo o co tu chodzi, więc Łukasza tam wypchnęłam. No i Łukasz tam zaczął z nim rozmawiać, no i od słowa do słowa jakoś tam znaleźli język, okazało się, że on nam chciał bimber sprzedać, czyli rakije. Łukasz mówi, że nie, że my mamy, bo już nam ktoś tam wcześniej dał, no to chociaż miód kupcie od mamy, która tam wyrabia, czy oliwę. Miód. No ale nic nie chcieliśmy, więc na końcu Łukasz w ogóle wyściskał, powiedział, żebyśmy się nic nie bali, możemy sobie tu stać. On ma tam takie okienko, widzi tą plażę, widzi nas, więc jesteśmy bezpieczni. Turcy, oni są świetni w robieniu biznesów, więc oni po prostu codziennie wypuszczają 200 balonów, jest maksymalnie taki limit ustalony, 200 balonów dziennie. W tym balonie jeździ 30 osób, 200 euro kosztuje bilet, więc możecie sobie wyobrazić, jakie tam są pieniądze codziennie w powietrzu, ale jak to pięknie też wygląda, bo oni o wschodzie słońca, jeszcze przed wschodem słońca rozpalają te balony, słychać jakie charakterystyczne styczenie. W Bristolu też są przecież, nie? Bristol też ma taki festiwal, że latają te balony, więc to podobnie wygląda, tylko że tam to jest po prostu codziennie przez cały rok. I mieliśmy okazję lecieć takim balonem, bardzo przyjemne doświadczenie, w ogóle nie czuć, że się podnosisz, też ta adrenalina i te emocje są takie no, wyjątkowe, więc gdybyście kiedyś tam byli, to zapraszam, polecam przelecieć się balonem. Mieliśmy taki ambitny plan, żeby w ogóle do RPA dojechać, ale Maroko to jest Afryka, a Afryka to jest zupełnie inny punkt. Wszystko jest po prostu inne niż w Europie i mi było bardzo ciężko się przestawić. Na przykład w Maroko, to może Kasia opowie o tych plusach, ale ja wam powiem, dlaczego mi było ciężko, bo na przykład tam nie ma cen w sklepach. Nie ma takiego sklepu, supermarketu, gdzie idziesz, wkładasz wszystko, sam kasujesz i wychodzisz. Tam się idzie i rozmawia z sprzedawcą warzyw, ze sprzedawcą mięsa, ze sprzedawcą mleka, jajek. Ze wszystkimi trzeba zapytać się, ile kosztuje, ponegocjować jeszcze cenę. Oni co rzeczy opowiadają, więc ten kontakt z klientem jest, jest przede wszystkim. Tutaj już jest bardzo wszystko i tam w Polsce mamy takie żabki, że się wkłada rzeczy i po prostu albo wchodzi się do sklepu, nie ma sprzedawcy, wychodzi się i zabierają ci pieniądze elektronicznie, więc ten europejski system jest zupełnie inny niż afrykański. Ale potem trochę pojedynczych słów się nauczyliśmy i po arabsku, i po francusku, no ale przede wszystkim nosiliśmy kartkę, długopis i tak się porozumiewaliśmy. Łukasz pisał swoją cenę, sprzedawca swoją i w ten sposób sobie się wymieniali. Skreślaliśmy sobie, bo ja na początku nauczyłem się po francusku, to jest combien ça coûte, czyli ile to kosztuje. No więc on po francusku mi odpowiadał, jak się zapytałem po francusku, mi odpowiadał, no więc ja składam ręce, on nie wie co się dzieje. No i później wyczailiśmy tą opcję z karteczką, więc on tam wpisywał, ja przekreślałem, on się nie patrzył, wpisywał z powrotem to samo, ja znowu przekreślałem, no i tak negocjowaliśmy, aż w końcu pomyślałem sobie, no niech mają po prostu te 5-10 zł za obiad, to nie jest dużo pieniędzy, a przynajmniej nie chodzimy głodni. Na początku byłam trochę zszokowana tym, że Maroko jest takie, miasta przede wszystkim wyglądają jak są budynek nad budynkiem i wszystkie są w takim brązowawym kolorze. Dopiero potem jak ruszyliśmy bardziej na południe, to okazało się, że po prostu te miasta kiedyś, niektóre nadal są budowane z ziemi, z gliny. Dlatego one właśnie są w takim ziemistym kolorze. I to, co się później też przekonaliśmy, to, że każde miasto ma trochę inny odcień. Marrakesz na przykład jest nazywany czerwonym miastem, bo tam ta ziemia jest właśnie taka bardziej ceglasta. Tutaj jesteśmy całkiem na południu, nie pamiętam nazwy miasta, ale tu te domy były takie brązowe. I to, co się też okazało, to że właśnie na pierwszy rzut oka ta ziemia ta marokańska jest bardzo dużo pustyni, tylko że to jest taka kamienista pustynia, tak jak tu widać. I dopiero potem z czasem zaczęliśmy odkrywać całe to piękno. Też nam to właśnie zajęło chwilę, bo okazało się, że na tych pustyniach, przy rzekach są oazy. I oaza wygląda tak, że tam jest po prostu zieleń, palmy. Nagle z takiej właśnie spiekoty dnia wchodzi się tam i śpiewają jakieś takie ogromne ilości ptaków.
Więc to Maroko zaczynało nas coraz bardziej się podobać. Tutaj już jest właśnie taki zielony teren, bo ta północna część Maroka jest zielona, więc kiedy my po 2 miesiącach jakby praktycznie w ogóle nie widywania zieleni zobaczyliśmy takie pola, to było takie duże przeżycie. Po prostu znowu zobaczyć taką żyzną, prawdziwą, świeżą zieleń i ziemię. Szok dla oczu. Ale to, co mnie się najbardziej podobało, to przede wszystkim ta taka właśnie kultura rzemiosła. Tam nadal bardzo wiele produktów wytwarzana jest ręcznie i to jest taka wiedza przekazywana z ojca na syna i tak dalej. I tam, tak jak tutaj widzicie, chłopca, który wycina coś ze skóry, on robi pufy, buty, ubrania, meble, lampy, naprawdę mnóstwo jest tam rękodzieła i to jest absolutnie piękne. Można tym ludziom się przyglądać w ogóle, bo oni często stoją na targowiskach, tam mają swoje małe sklepiki, więc można sobie tam wejść, zaglądnąć, zagadać, więc oni się tym dzielą, pokazują to. I to było no, coś przepiękne, bo móc zobaczyć, że dalej gdzieś ktoś nie sprowadza tych rzeczy z Chin, tylko dalej człowiek robi te rzeczy. Przez te 5 lat nie mieliśmy żadnych poważnych awarii naszego samochodu. Zawsze jak jesteśmy w Polsce, to wymieniamy wszystko, co się da. Na przykład teraz nasz samochód, dostaliśmy SMS-a, że jeszcze tam turbo do wymiany i tak jakieś tam paski, rozrządy i ten samochód, mechanik powiedział, że powinien już nie jeździć, już powinien być silnik do wymiany i że w ostatnim momencie przyjechaliśmy. Więc zawsze jak jesteśmy w Polsce, to chcemy, żeby oni wymienili wszystko, co jest, bo mechanicy na świecie są, tylko że oni kasują w euro. I zauważyliśmy, że 200 powiedzmy złotych kosztuje rozrusznik w Polsce, a w Portugalii 200 euro. Tym pierwszym naszym vanem, tym Volkswagenem starym przejechaliśmy 100 000 i to dosłownie jakiś tydzień temu, 2 tygodnie temu mieliśmy tą równą liczbę 100 000, a tym drugim vanem, którym jeździliśmy przez rok, 40 000. Więc to wcale nie jest dużo dla takich kurierów, którzy wożą paczki między Londynem a Krakowem na przykład, czy Polską, to nie jest dużo, ale taka trasa, żeby zobaczyć wszystkie kraje Europy, to jest mniej więcej 40 000 i my planowaliśmy, że będzie tylko 40, no wyszło troszeczkę więcej. W tym czasie spędziliśmy około 1600 noclegów na dziko i tak jak mówiliśmy wcześniej, nikt nam nic nie zrobił, nikt na nas nie napadł, samochód nie został kradziony. Aczkolwiek naszych znajomych wielu doświadczyło kradzieży, nam odpukać nikt się nigdy nie włamał, nikt nam nigdy krzywdy nie zrobił. Raz tylko mieliśmy taką nieprzyjemną sytuację, taką może pełną, może nie tyle nieprzyjemną, po prostu przestraszyliśmy się, bo w nocy byliśmy w Hiszpanii, w lesie, pojechaliśmy do kościoła, wróciliśmy na tą samą miejscówkę i ktoś nam podłożył petardę pod samochód. I nie wiemy, czy nas chciał przestraszyć, czy to były dzieci, czy jakieś gangi, czy tam coś komuś zrobiliśmy, ale to była jedyna sytuacja, ale to nam też pozwoliło sprawdzić i przetestować takie wcześniejsze nasze ustalenia co do takich ekstremalnych sytuacji, że w momencie, kiedy coś się dzieje, to trzeba mieć, znaczy na noc jak się jedzie spać na dziko, to zawsze trzeba mieć zaparkowany samochód gotowy do wyjazdu. Żeby w momencie, żeby coś, jeżeli by się coś działo, to żeby nie szukać, nie cofać, nie zastanawiać się, gdzie wyjechać, tylko po prostu siadasz i jedziesz. Więc my mieliśmy to zawsze przygotowane, że pierwsze siedzenie kierowcy było zawsze przygotowane czyste, nie zapchane jakimiś poduszkami. Przez te 5 lat van life na nas wpłynął mocno. Ten strach, o którym Wam opowiadałam, on dalej nam towarzyszy. To nie jest tak, że całkiem zniknął i teraz się niczego nie boimy. Jak robimy nowe rzeczy, to wciąż ten strach się pojawia. Ale to, co nam uzmysłowił właśnie van life, to że najważniejsze jest, żeby ten strach nie zatrzymywał nas przed spełnianiem marzeń, czy robieniem rzeczy, które byśmy chcieli spróbować zrobić. Bo strach jest przede wszystkim czymś naturalnym, jest jakby częścią naszego oprogramowania. No i właśnie jakby bardzo się utożsamiamy z tym, to nie jest nasze powiedzenie, ktoś to kiedyś powiedział, bój się i rób, ale uważam, że to jest bardzo prawdziwe i to nam właśnie uzmysłowił van life, że tak jest. Wolność stała się taką naszą olbrzymią wartością, jakby cenimy sobie ją bardzo i ta wolność objawia się na bardzo wielu jakby płaszczyznach, bo przede wszystkim jakby wolność w podróży, możemy się zatrzymywać, no, nie zawsze tam, gdzie chcemy, ale w bardzo wielu miejscach, a jeśli nam się tam nie spodoba albo nagle pogoda się zmieni, to możemy jechać za słońcem w dowolne miejsce. Ale też taka wolność, którą nam to życie przyniosło, że no właśnie nie pracujemy na etatach, że ta nasza praca jest kreatywna i że to jakby no my w pełni mamy kontrolę nad czasem przede wszystkim, który jest nam dany tu i teraz, więc no pokochaliśmy tą wolność i dla mnie to jest taka teraz największa wartość. No i oprócz tego nabraliśmy też większej wiary w siebie, bo właśnie kiedy no już ponad 5 lat temu wyjeżdżaliśmy stąd, ja byłam po prostu przerażona, zestresowana
i no totalnie nie wiedziałam, co będzie się działo. Natomiast też chciałam sprawdzić, czy to jest tak, jak gdzieś tam w różnych książkach jest napisane, że jeśli się idzie za głosem serca, to świat też trochę pomaga. I dzisiaj po 5 latach wiem, że tak jest. W związku z tym, nawet jak rozpoczynamy, tak jak teraz rozpoczynamy trochę nowy etap, bo planujemy osiedlić się w Portugalii. I też się boję, bo jakby znowu to jest taki pomysł, że dobra, zróbmy to. Nie do końca jeszcze wiemy, jak to będzie się działo. I znowu była dla mnie, miałam taki moment stresu, ale potem pomyślałam, że no przecież ten van life nam się udał, ta podróż nam się uda. Nie wiedzieliśmy totalnie, co będzie, jak to się potoczy, a wszystko się ułożyło samo tak naprawdę. Moi drodzy, przywieźliśmy ze sobą tutaj, ci co oglądają vlogi, to wiedzą, że Łukasz lubi różne tutaj stawki reklamowe, więc pozwolę sobie teraz zareklamować nasze książki. Jeżeli chcielibyście zakupić je i wesprzeć tym samym naszą podróż, to będzie nam bardzo miło. Wiem, że część z Was ma problem z kupieniem, bo po wyjściu z Unii Europejskiej koszty kurierów są bardzo wysokie do Wielkiej Brytanii, dlatego też przetransportowaliśmy ze sobą takie książki. I książka, którą tam się wyświetla, to jest książka autorstwa Kasi i ona opisuje właśnie te nasze podróże, te nasze przygody po tych krajach, których nie zdążyliśmy opowiedzieć, po Włoszech, Albanii, no całkiem sporo tutaj jest, spotkania z busem przez świat i to jest taki van life od kuchni. Mamy też napisany razem z busem przez świat taki poradnik podróży samochodowych i van life'u i to jest w ogóle ciekawa historia, bo busem przez świat, jak Wam na samym początku pokazywałem, oni nas zainspirowali do tego, żeby rozpocząć w ogóle van life, a po paru miesiącach czy latach się spotkaliśmy, zaprzyjaźniliśmy, no i Karol wpadł na pomysł, żebyśmy napisali wspólnie książkę, więc tutaj jest taki kompendium wiedzy od A do Z, jak ogarnąć w ogóle kampera, jak ogarnąć podróże samochodowe mniejszym samochodem, większym, jak przerobić samochód, busa na kampera. 4 ostatnie sztuki, takie totalnie ostatnie księgi podróży i to jest taki autorstwa znowu Kasi, takie dzieło. Jest tutaj taki dziennik podróży. Każdy sobie może samemu wypełnić, wpisać współrzędne, ale nie ma tam tylko pustych stron, są jeszcze wkładki, są mapy, naklejki i różne zadania na kreatywność, bo czasami jak się jedzie w podróży, to czasami się myśli, co tam ciekawego można robić. I Kasia tutaj podpowiada pytania pomagające w pisaniu i można sobie na takie pytania odpowiedzieć i rozpisywać swoją historię, później schować i mieć swoją księgę podróży. I to są nasze rzeczy, które wydaliśmy sami, ale przywiozłem na życzenie kilku osób też do Anglii taki poradnik budowy kampera. To nie jest mojego autorstwa, ale naszego przyjaciela Miłosza, który wybudował 60 kamperów w międzyczasie i napisał taki poradnik budowy kampera, więc jak ktoś chciał... To jest druga już, to jest druga, wydanie drugie, więc tutaj po prostu już jest taki bardziej poradnik, jak zbudować, przerobić busa na kampera, takie coś mamy. Jakby ktoś chciał jeszcze porozmawiać czy coś, to też za chwilę będzie taka możliwość, bo jeszcze jesteśmy dzisiaj. To ja chcę się z Wami przytulić. Jakie książki bierzemy? Mamy zdobycze. Wszystkie bierzemy, tak? Wszystkie. Po jednej, no. Wszystkie po jednym. Jeszcze o autograf poprosimy, o zdjęcie i parę słów. I uciekamy.
Pa, dzięki, że wpadliście. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Spotkanie się właśnie zakończyło, już jesteśmy w samochodzie, ale super spotkanie. Kupiliśmy książki. Jakie książki kupiliśmy w drogę? Drogę, tam... No ja pokażę, jakie książki mamy. Zobaczcie, taką Podróż. książkę kupiliśmy. Poradnik podróży samochodowych i van life'u. Tutaj książka, którą polecają Kasia i Łukasz. Poradnik budowy kampera. No i taki dzienniczek. Księga podróży. To będzie Udało nasza, nam się. Nasza księga podróży. Udało nam się, bo były 4 ostatnie Tak. egzemplarze. Więc Także udało się to zakupić. dedykacje są. Tak jest, no właśnie, pokaż Tak, nam dedykacje. Tutaj. Są naklejki, jeszcze mapy. Dedykacje. Od Kasi dla kanału Camper Go. Do zobaczenia w drodze. Kasia i Łukasz. Także I to- bardzo super spotkanie. Spotkaliśmy też fajnych ludzi tutaj też, którzy prowadzą kanał. Pozdrawiamy Rough Van Adventure, vanlifemagic.pl Maciek. Staliśmy naklejki. No i co, my No wracamy więc- do domu. Tak. Spotkanie super, Kasia z Łukaszem są super, naprawdę bardzo mili ludzie. Fajnie było posłuchać tutaj jakby tego wszystkiego od zaplecza. Bardzo inspirujący ludzie, bardzo nam się podobało. Także kończymy. Tak, kończymy. Trzymajcie Do się zobaczenia. wszyscy. Pa! Oczywiście zachęcamy do subskrypcji, do polubienia naszego kanału. Kciuka. To za wszystkie wcześniejsze subskrypcje bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć!